będzie 15 minut przewalenia. Pierwsze dni w trasie są ciężkie. Kurde, chociażbym 5 euro znalazła. 5 euro, 10 euro! Oj. To nie wiem, czy to dobrze. Romania? Romania? No. Polonia. Pani powiedziała, że trzeba klucz dać. No i witamy po przerwie. Jak moje włosy. Dobra, palimy auto. Myślałam, że coś zrobię sobie jeszcze do jedzenia przed startem, ale po pierwsze powstała w głowie opcja alternatywna, po drugie chyba jednak dużo zjadłam i jestem niegłodna. Muszę wypoziomować zestaw, bo nie mogłam zasnąć, bo spadałam trochę z łóżka i taki jest plus auta na poduszkach, że można sobie podnieść tupę, tylko później trzeba uważać, znaczy właśnie podniosłam przód, trzeba uważać, że wtedy można się zaskoczyć, wypaść. Chodźcie, obczajmy, czy wszystko jest dookoła. Ok. I jedziemy. Coś tam goście wyszli. Tu też. Goście dopytywały jeszcze, czy na pewno zapłaciłam za parking? Czy to jest obsługi, czy jak? No dobrze. Jest tak, do celu, proszę Państwa, już Wam pokazuję, ile jest. 700 km jest do celu. Pokazuje mi, że będę na 10, a jest w tej chwili północ, więc tak naprawdę niedużo nam brakuje, żeby to zrobić na jednym czasie, ale się nie uda zrobić na jednym czasie, więc właśnie taki sprytny plan wymyśliłam, że może by ujechać tylko teraz za 4 godziny, bo jest w tej chwili północ według czasu rumuńskiego. Dojechać 4 godziny, gdzieś tam o 4 stanąć nad ranem. 4 plus 9, 13. 10 powodów, dla których warto być w Eurowag. Bo masz wszystko w jednym miejscu. Paliwo, opłaty drogowe, zwrot VAT, zarządzanie flotą, tworzenie zleceń, telematyka, rozliczanie kierowców. Bo oszczędzasz czas. A czas to pieniądz w transporcie. Nie musisz podpisywać umów z różnymi dostawcami i nie skaczesz między 10 systemami. Pracujesz w jednym spójnym środowisku. Bo masz jedną osobę do kontaktu. Nie infolinia, nie robot. Masz swojego żywego, ludzkiego opiekuna. Bo wiesz, gdzie tankować najtaniej. Ceny bardzo dynamicznie się zmieniają, ale Ty widzisz je w swoim portalu klienta na żywo, a Twój kierowca na trasie w aplikacji. Z Twoimi rabatami oczywiście. Bo masz dostęp do ponad 17 000 stacji w całej Europie. Co oznacza, że na Twojej trasie zawsze jest jakaś stacja, na której zapłacisz kartą Eurowag. Bo masz bezpieczeństwo. Twoje karty paliwowe mogą mieć naprawdę żelazną ochronę przeciwkradzieżową. Do pełna. Bo masz pełną kontrolę nad kosztami. W programie Eurowag Office masz wiele elementów TMS, co w połączeniu z kosztami paliwa i autostrad naprawdę pomaga Ci trzymać firmę w ryzach. Bo upraszcza życie sobie i swojej księgowej. Faktury zbiorcze, zwrot VAT, rozliczenia, jedno środowisko, mniej chaosu, więcej porządku. Bo masz aplikację. Można nią tankować, sprawdzać aktualne ceny paliwa, opłacone i nieopłacone faktury, transakcje, podstawowe informacje telematyczne i oczywiście różne poziomy dostępu. Bo masz partnera, a nie tylko kartę paliwową. W niepewnych czasach to robi największą różnicę. Kliknij w link i wejdź porozglądać się, jak jest u nas. Do zobaczenia na Eurowag. No i wtedy będę jechać właśnie na wieczór całkiem. Chcę sobie zrobić pauzę i wtedy dojechać. Już na rano się rozładowywać, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Więc startujemy. Wiadomo, że po tych rejonach tak generalnie się optymalnie to w ogóle nie jeździ nocami, nie? Ale też jak innej opcji nie ma, no to co zrobisz, jak nie... Żeby tu pojechać, tak jest na tą dziurę między koła. Widzicie, tu po prawej stronie jednak nic nie ma. Dobrze, że tutaj stanęłam. Ach, no dobrze. Dobrze, byle do pauzy. Teraz, nawet się dzisiaj, widzicie, nie malowałam, bo nie ma to sensu. Jest czarno, ciemno.
taki murek elegancki na prawo. No i teraz generalnie tak po prawej mamy cały czas rzekę Dunaj i granicę i później dalej jest... Wiecie co jest? Ukraina S i Belgrad. No, tu po prawej będzie Serbia. Nie lubię tutaj tych takich mostów, widzicie, one mają takie murki wysokie. Jak się wchodzi, to się zawsze tak właśnie boję, że mi tam przyczepa jeszcze zahaczy. A ciężarówki jadą naprzeciw i tak ciężko sobie jest troszeczkę wyjść na środek. Mam nadzieję, że zmywarki się trzymają kupy. Wiecie, to jest 50, patrzę już z daleka ciężarówka idzie lewym. To jest fajny parking. Kiedyś stałam, mi się zdaje. Do Dziesiątki w Rumunii to trzeba uważać. Wiedzieliście, że w ciągu dnia było dużo policji? Tory. No, doczekał się bus turecki, tak mnie próbował wyprzedzić cały czas. Już go puściło. No, drugi idzie też puszczę. Niech gonią jak mogą, ja tutaj ze zmywarkami nie polecę. No to sobie Turek też jeszcze wyprzedzi dużym. No i tutaj są. Też widzicie, zależy co kto wiezie. No. Ograniczenie prędkości jest z jednej strony, z drugiej strony jeszcze trzeba uważać na te zmywarki. Wysoko są, żeby się gdzieś nie posypały, nie porozwalały. Jaka to werna. A, tutaj tak ładnie zawsze wygląda. Takie miałam ładne spalanie i poszło. I pójdzie jeszcze gorzej. O, jakie kolejne. No i proszę Państwa, mamy już granicę. Przypomniałam sobie, że to jest ta granica, nie? Co ten strażnik tutaj był, więc tak na wszelki wypadek zgasiłam glob i nazwę Imagination. Kierownice wielkie i dobrze, bo tutaj to wyglądało już naprawdę źle. No, tak było rzeczy fajne. Hello, I pay with the card. Thank you. No, to będziemy teraz przekraczać Dunaj. Działają spryskiwacze, czy nie? Jak myślicie? Nie działają. No ale widać, że tradycja stania na granicy została. Bułgaria jest już w strefie Schengen, więc widzicie, że już nie trzeba było dowodu, ani nie sprawdzali bagaż. Się stało.
w kolejce do mostu. No i teraz już będzie Bułgaria. Tam było podświetlone na bułgarskie barwy, znaczy rumuńskie, to bułgarskie piękne. Ewa świeci na zielono. Droga wolna. No i jest to już 5. kraj, tak? 5. kraj po drodze. Jak tak sobie przypomniałam, pamiętam jeszcze ten chyba Paweł, on się nazywał, ten kierowca, od którego brałam ciężarówkę do przygód trackerki, jak powiedział, że tutaj się nocami nie jeździ. Tak dzisiaj, wiecie, jadę tą nocą, taki mały ruch i tak się trochę nieswojo czuję, jeśli mam być szczera. Się cieszę, że tutaj ten pierwszy kawałek już jest autostrady, ale nie ma się co przykipać, bo mamy ujechane 2 godziny. Jeszcze jest co jechać. A dopiero jest godzina 2. Jejku, patrzcie, że tutaj rzeczywiście nic nie jeździ nocą. Idziemy jakimiś takimi drogami, niby to droga numer 1 krajowa. Ale widzicie, jak wygląda krajówka, no. A do Sofii jest jeszcze 220 km. Ale to nie jest niemieckie 220, tylko to jest właśnie takie w dużym stopniu, więc mi pokazuje, że będę mieć jeszcze 3,5 godziny jazdy do Sofii. No nic, akurat w Sofii będziemy przed 6. Dobrze, że teraz będzie kawałek autostrady, chociaż trochę. Jestem przekonana, że wszystko będzie ok, ale muszę przyznać, że jak się jedzie takimi wertepami, to tak człowiek nie czuje się do końca pewnie. W takich momentach to się cieszę, że mam dobrego Volviego, co się nie psuje, odpukać. I pakiet serwisowy. Ale tak bym nie chciała stać tutaj na takim pasie, na takiej drodze, gdzie nie ma pasa awaryjnego i czekać na serwis. No, lisek. Pierwsze zwierzątko, jakie tu trafiłam. I widzicie, dawniej to się cały czas jechało jakoś tam prosto, a teraz jest już zjazd na autostradę. No, pięknie, że tak cała trasa była, jakie to by było wspaniałe wtedy. Niestety to tylko trwa jakieś tam kilkanaście kilometrów chyba, więc tak to lepszy ryc niż nic. Co, szybko poszło, nie? No szybko, szybko. Jakoś to koniec będzie. Tam ciężarówka sobie stoi. Tam widać dalej zbudowana, ale może nie ma jak zjechać. No i niestety teraz wjeżdżamy w te dziury. Najgorsze. Dalej tutaj krzywo stoi. Zadałam. No dobra. Nawet 18 km było przyjemne. To wracamy do tradycyjnych bułgarskich klimatów. Widzicie? W Rumunii dużo dziur powysypywało po zimie. No i tutaj też nie będzie inaczej. Trzeba mocno uważać, żeby gdzieś sobie coś nie uszkodzić. 200 do Sofii. No, jedzie ktoś.
Dziury. No dobra, jak to moja babcia mówiła, dwójką ponad rów. W sensie powoli, jeszcze na nogach. Jedziemy. Ej, to jest właśnie Bułgaria. Jest środek nocy. Droga krajowa numer 1. A tu się konie pasą. Ja już te konie tu wcześniej widziałam, wiecie? Tu trzeba uważać. No tak sobie idą nagle. Nikt tutaj w ogóle nie jeździ nocą. W sumie to lepiej mi się jedzie nawet, bo popatrzcie, w dzień tu jest taki ruch, żebym sobie środkiem nie mogła iść. A teraz mogę te dziury omijać. A dużo tych dziur jednak powypadało po zimie. Nie było aż tak źle tutaj. Żeby trzeba było do 10 na godzinę hamować. No widzicie, w dzień tego człowiek nie zrobi. O, biedny, biedny. Zmywarki, trzymać się! To jak wziąć? Dalej środkiem. Z nami też niczego nie ma, nie martwcie się. O, tutaj kiedyś stanęłam na tym placu, z prawej strony zawsze tu ciężarówki stawały i sklep był. No i w sumie to dużo dzieci się zleciało, że stwierdziłam, że no dobra, uciekam stąd. Nie mam żadnych cukierków. Nigdy mi się to nie zdarzyło, że musiała dawać cukierki dzieciom tutaj gdzieś na Bałkanach, ale słyszałam o takich sytuacjach, więc stwierdziłam, że jakby się miała przydarzyć teraz cukierek albo kamień, to stwierdziłam to już dzięki. Gdzie jest nasz parking? No i słuchajcie, tu jest parking, na którym ja bym chciała zaparkować. Zobaczymy, czy jakiekolwiek miejsca będą. W tyłu to bez sensu, to by było idealnie tutaj przy drodze. Tutaj na tym rozpędzie to nie mogę, ale chciałam stanąć jak tamte właśnie, ale staniemy o tu. Czy się da, czy się nie da? Da się. Skrzyżowanie. To staniemy tu. Jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Tak, generalnie to policzyłam. I wyszło mi na to, że mam godzinę zapasu z tym, żeby zdążyć na 7 rano na rozładunek, bo mam taka wiza zrobiona. No więc to jest jednak troszkę za duże ryzyko, żeby jechać w dzień i zakładać, że to styknie. Więc idę spać i za 45 minut startujemy dalej. Ojejku, zmęczyłam się. Jest 4:21, idealnie. Kiedyś spałam na tym parkingu i wszystko było fajnie i bardzo dobra restauracja. To jest taki parking na wysokości Wracy. No, idziemy spać. Muszę sobie go składać, czy nie? No, złożę sobie wszelki wypadek. Jest kawałeczek od tego. Od linii. Może to będzie bezpiecznie, bo ja cały czas nie pamiętam, gdzie to mi kierowcy mówili, że tak kradną teraz. Ja nie wiem, czy nie na Wratcy. Na Wratcy czy na Montanie? Tak mówili, że potrafią w ciągu dnia podejść i sobie tam wydoić troszkę paliwa czy coś. Miejmy nadzieję, że to nie będzie ten case. Dzisiaj jedziemy. Jezu, idziemy spać. Ojejku, wyglądam jak smerfetka, ale to przez to, że sobie założyłam czapkę i założyłam sobie tak na oczy, bo mi tutaj te światła trochę migały i wjeżdżały, więc jaka to jest słodycz przespać się o tej godzinie. A i tak sobie wydłużyłam 52 minuty, już pauzę mamy. Więc było wspaniale, ale dobrze spałam, oj jak fajnie. Kiedy było wspaniałe. Coś mi się nawet śniło, ale nie wiem co. A najlepsze jest, wiecie co? Że jedziemy na 10 godzin, więc tak naprawdę skoro jest 4:20, to wystarczy, że ja ujadę godzinę z hakiem i też już styknie. Chodźcie tu, chodźcie. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jesteśmy Imagination, jedziemy do Grecji zawieźć zmywarki. Ej, bo jest. Zakładam, że ładunek też, nawet nie wychodzę. Takie ciemno, zimno. No, jeszcze 100 do Sofii. Tutaj jest widok, co? Podoba mi się zawsze. Mam zrobić pauzę, ale chyba tak przy autostradzie. Ej, tu są czarne łabędzie przy tym parkingu. Widzicie to? Czarne łabędzie. Jakaś kaczka sobie chodzi. Tam też coś łazi. Takie coś zrobiły przy parkingu. Nieźle, co? Nie wiem, o co chodzi z tym parkingiem. Chyba jedziemy dalej. Myślałam, że sobie stanę na pauzę. Normalnie jakieś ten szlabany robią. Nie wiadomo, czy płatny, czy niepłatny. Człowiek stanie na 45 minut, się okaże, że będzie musiał chodzić pół godziny na załatwiać płatność. Tu niby otwarte. Ale za to tu jest miejsce. O, widzicie? I to się prześpi teraz. Znowu w czapce, bo wiecie co, coś mnie zatoki bolą. Nie wiem, co to się dzieje z tymi zatokami. I wczoraj mnie bolały i dzisiaj znowu. Dobra, chcę się przespać znowu. Trochę powiem wam szczerze, że faka podkryłam. Znaczy ten właśnie, bo ja odkryłam, że dzisiaj jest czwartek, a nie piątek. Ja muszę tutaj sprawdzić z ładunkami, bo ja się w piątek teoretycznie ładuję w Atenach, widziałam. Miałam propozycję ładunku, a jeszcze dzisiaj mieliśmy dogadać, ale ja zrozumiałam, że się też jutro rozładowuje. Dobra, teraz idę spać. Wstanę, pójdziemy na kawę i takie to. Nie pospałam, ale mam kawę i miałam toaletę. Jedziemy. No to proszę Państwa, dojechaliśmy.
Dzięki. No więc jesteśmy w Grecji, jest godzina 10 czasu lokalnego i sytuacja wygląda tak, że jest 12 stopni. Słońca nie ma. Ja tu przyjechałam dla słońca, żeby pić kawę mrożoną. Taką, która jest dostępna tylko i wyłącznie tutaj w Grecji. No i jak będę piła kawę mrożoną, jak nie ma słońca i jest zimno? No Grecjo! O no. No ale nic. Może trochę na dole będzie lepiej, nie wiem. W każdym razie jedziemy. Tyle się tłuc po dziurach, tyle Volvi tu cierpi. I na taką pogodę, no przynajmniej kwiatki kwitną i ptaki śpiewają. To jest plus. Jest tak zieleniej. Nie na drzewach, tylko na polach. Jeszcze troszkę za mało mi takiego wysiłku. Za mało. Także w listopadzie pogoda taka o, w marcu też pogoda taka o. Przejedziemy za jakiś czas. W lepszym terminie. Mi jeden autograf. Dobra. Tutaj Dla kogo? dla Iwan Iwan? z Bułgarska, da. Okej. Ja 5 lat kukam w internecie. A, dzięki. Może się zafocim? Możemy. Poczekaj, ja sobie wezmę telefon. Dlaczego ludzie przychodzą po zdjęcie, jak ja wyglądam tak? Warum? A nie jak pomalowana. Dla Iwan od Iwony, tak napisane. A to głosujemy, to jest... No, uwaga. Dziękuję moc. Nie ma za co. Trzeba uważać. Ja sobie wezmę. Czemu wojsko na mnie trąbi? Dobra. Morning. Hi. Nice to meet you. I follow you online. Can we take a photo? Gdzie? To mogę tu stać, dosłownie autografy rozdawać na bramkach. Ach, dobrze. No bo słuchajcie, cały konwój stanął. Dobrze, bo sytuacja jest taka dosyć śmieszna w tym momencie, bo mi uciekł jeden dzień w kalendarzu. No po prostu nie ogarnęłam. A przecież rzeczywiście ja się ładowałam we wtorek, a nie w poniedziałek. I wiecie, w aplikacji LKW Walter miałam dzień rozładunku 27 rano. Więc ja tak sobie, wiecie, planowałam, jechałam. I patrzyłam sobie tylko na kalendarz, że wiecie, 17, 18, 19, czy tam jakoś tak, nie? No i w każdym razie patrzę, no to sobie dojadę 19, stanę sobie gdzieś fajnie, będę sobie odpoczywać i się 20, czyli w czwartek rano się rozładuję i wtedy będzie na spokojnie czas się załadować i gdzieś tam jechać, nie? No i słuchajcie, ja dzisiaj rano sobie jadę i nagle się ogarnęłam, że to dzisiaj jest czwartek, to się dzisiaj trzeba rozładować, a dzisiaj nie jest 20, tylko 19. No i właśnie teraz LKW sprawdza, czy uda się przełożyć spot, ale zgaduję, że się nie da, bo w takich firmach to raz, że tego spotu z dnia na dzień się nawet nie da dostać, tylko to się już robi z wyprzedzeniem 2-3 dni, więc jak jest zrobione, to ja tego nie widzę. Też jest inna kwestia taka, że ja mam dosłownie na styk czas jazdy, dlatego tak właśnie tutaj na tym kawałku drogi nie ma żadnej stacji benzynowej, więc w Thessalonikach jest kilka parkingów strzeżonych, gdzie mogę sobie zajechać. Tam na ulicy, na Przemysłówce pamiętam, że też się da stać i mogłabym stać, natomiast jeżeli się nie rozładuje, to nie będę stała ze zmywarkami na Przemysłówce. Wiadomo, że Przemysłówki nocami są martwe, pełne ładunków, czekające na złodziei potencjalnych, więc w razie czego to po prostu pojadę na parking strzeżony, znalazłam jakiś za 8 euro. No ale też jeżeli się okaże, że jednak im się uda to zmienić, no to nie chcę tracić czasu, bo to mi później tak styknie, wiecie, czasowo wszystko na styk. Jakbym w ogóle nie jakbym ogarnęła wcześniej, że wczoraj była środa, a nie wtorek, no to bym wczoraj na 10 godzin pojechała i dzisiaj bym miała większy luz. No ale nic, trudno. Ja wciąż mi się cały czas wydaje, że ja po prostu mi się kalendarz poprzestawiał, ale sprawdzam w 2 telefonach i nie chcę być inaczej. Jest czwartek 19. Co się stało z tym jednym dniem w mojej głowie? Time traveler.
No dobrze, mamy informację. Tak jak myślałam. Jakbym od razu powiedziała, że w czwartek się chce rozładowywać, to by coś z tego było, nie? A teraz powiedzieli, że magazyn jest pełny, więc jadę na ten parking strzeżony, 8 km od... Więc proszę Państwa, jedziemy. Nie będę próbować, bo wyczytałam na Google, że nie wpuszczają bez ważnej awizacji. Ja jestem po prostu, po co ja się pomęczę i jeżdżę nocami. Nie było jeździć cały czas w dzień, tylko spokojnie, jak człowiek. Ja to jak się dorwę za tą kierownicę, no to widzicie, że nie potrafię sobie odpuścić. No muszę po prostu każdą minutę wyjechać. Muszę wszystkie kilometry wyjechać, wszystkie czasy. Po co? Gorliwość gorsza od faszyzmu. Zawsze tak było i... No i widzicie, no ale ja nie potrafię inaczej. No przecież nie będę jechać 8 godzin dziennie, no. Jak mogę przyjechać w noc, no to przyjadę. Mimo tego, że to nawet zdrowe nie jest jeździć tak nocami. Dobra, przenosimy się na parking, bo moglibyśmy pojechać i spróbować, ale większe szanse są na to, że nie wpuszczą, niż wpuszczą. No i wtedy by już mi brakło czasu, żeby dojechać na ten parking. On jest w miarę po drodze teraz, a więc wiecie, mogłabym stanąć na ulicy, ale trochę się boję, że to jednak taki towar, że ulica by mogła go rozładować. Mniejsza z tym. Przenosimy się na parking. Nie, naprawdę bym chciała sobie odpuścić. Ale naprawdę nie potrafię. Powiedzieli, żeby jechać spróbować. A ja się nie kłóciłam, że nie. No i mam wiadomości dwie. Jedna jest dobra, druga nie. Jedna jest taka, że nie rozładują, ale rzeczywiście ten magazyn jest pełny. A dobra jest taka, że mogę tu zostać na noc. To już po prostu nie będę się musiała martwić. Wiecie o co? Że mnie rozładują na ulicy. To duże zmartwienie dla przewoźnika. Taki sprzęt. Taka ciekawostka. Słyszałam, że dawniej taki sprzęt AGD w transporcie to woziły tylko elitarne firmy. Ciekawe, nie? A teraz to po prostu ładunek taki sam jak automotive. No dobra, to mamy pauzę. Myślę, że to jest moment, żeby zjeść porządny obiad. No to pora na jedzenie. To dzisiaj będziemy jeść. Po pierwsze to chili con carne. Po drugie już sobie ryż wyciągnęłam. Powodem, dla którego takie bańki są dobre, jest to, że są małe i można takie rzeczy robić na przykład. Jest. Dobra. Przyszedł mi właśnie chytry pomysł do głowy, żeby odgrzać folię i nie wrzucić garnka. Powinnam się wstydzić. Ale czy kobieta w wieku 40 lat jeszcze się powinna wstydzić? Nie wiem. Nie wiem. Gaz się kończy, ale na szczęście mam zapasową jeszcze butelkę. A, patrzcie! Ile jeszcze mam tutaj kawałków ciasta? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurczę. Moje ciasto. Zjadłam 2 kawałki ostatnio. Muszę zacząć trzymać w lodówce, żeby mi się nie zepsuło. A teraz tak. Wybierzemy najlepsze awokado. I już teraz też awokado pójdą do lodówki. No wszystkie są mięciutkie. Oj, oj, oj. Nie miałam miejsca w lodówce i ono może być całkiem już zepsute. Nie brzmi to dobrze. Uwaga, uwaga. No. Bardzo niedobrze. O, ale tu jest ok. Trochę to awokado jest kawałkami takie sine, pobijane, ale z drugiej strony pamiętacie, jakimi drogami jechaliśmy? Nie wiem, czy się można dziwić. No dobrze, myślę, że to już jest ten czas. Myślę, że te kwiatki trzeba troszeczkę przebrać, nie? Co wy na to? Te tulipany, ja nie wiem, czy one kiedykolwiek w końcu zakwitły, czy nie, bo ten taki już widać, że jest zaschnięty, ale goździki, gerbery najlepiej sobie radzą. I te zielone różyczki, no róża delikatna jednak, ale nawet suchary zbiedniały, widzicie? Widzicie, to jest sztuka być kobietą i nie zmarnieć w tym zawodzie. Patrzcie, że jak kwiaty reagują. No przecież padają. Już pewnie nie jest za dużo, ale jest też wcześnie. Nie zjem wszystkiego na raz, ale sobie zjem później. Więc tak, tu jest takie coś. No i niestety, ale zrobiłam to naprawdę. Odgrzałam to jedzenie w tym worku. Nie wiem tylko jak teraz otworzyć go, ale to jest pewnie niezdrowe, pewnie ma dużo mikroplastiku. Myślę, że powinnam to w ogóle zamykać tak naprawdę w słoikach, ale ja mam taki problem, że te słoiki zajmują miejsce. Płuką się. Nie. Ja też nie lubię w sumie tak naprawdę, jak się nazywa, pasteryzować. By trzeba było pasteryzować, bo inaczej by się zepsuło. Ojej, chyba tego dużo dałam. O kurczę, to jest duża porcja.
O Jezu, nie, pociapałam sobie nawet to. Ja właśnie, dlatego lubię rzeczy pomidorowe, ale jednocześnie nie lubię rzeczy pomidorowych. Historia jest na gorsze przypadki. Pamiętacie, jak wylałam jedzenie tutaj w pas? Uchwyt do pasa. No, jest to nie za ładne. Wygląda to tak. I jest to chili con carne. Chili con carne, czyli taka meksykańska potrawa z mięsa mielonego, wołowego. Długo duszona, z 5 godzin duszona w pomidorach. I na koniec jest dodawana fasola, taka czerwona. I jest też dodawana gorzka czekolada. Jest kmin rzymski do tego dany. Nie kminek, tylko kmin rzymski. I oczywiście płatki chili. A teraz zauważyłam, że naprzeciw mnie kobieta siedzi w kabinie. W takiej starej ciężarówce z Kania. Widać, że klejówkę robi. No dobrze. Więc wiem, że Wam się to nie podoba. Wizualnie to nie wygląda, ale słuchajcie, to jest zajebiste. I zakładam, że teraz to już jest zdrowe, bo to jest wołowina bieszczacka. To jest to, o czym mówiłam Wam wcześniej. Te krowy to już naprawdę chemii i plastiku nie znają, bo się pasą na bieszczadzkich łąkach. Dobrze. Patrzcie, to jestem ja, która mówiłam, że za dużo nie dam rady. Już zjadłam prawie wszystko. Boże, jaki żarłok jestem. No więc słuchajcie, jestem z siebie bardzo zadowolona. Myślę, że zrobiłam świetną robotę, bo po pierwsze dowiozłam ładunek dzień wcześniej, po drugie nie rozładowałam, ale i tak dowiozłam ładunek dzień wcześniej. Jutro się okaże, że już wszystkie części są całe. Bardzo się starałam, żeby były całe, jak widzieliście. Jeździłam środkiem drogi, więc myślę, że powinno być wszystko całe. No dobrze, troszkę tu jeszcze pozaprzątuję i będzie można odpoczywać. Oj, to czemu tak jest nisko? Dobrze. O, tak sobie przypomniałam, jak to było wspaniale. Ja sobie rano pójść spać o 4 nad ranem. Och, to było wspaniałe. Mam szyberdach odsunięty, sobie założę. Myślę, że muszę chyba też inne kolory jeszcze zrobić, bo coś mi ta szyja tej wiosny dokucza. A cały czas mam ten sam kolor, więc mi nie zawsze pasuje ten kolor. No więc jest sweterek, taki cieniusieńki. Myślę, że dzisiaj nadrobimy troszkę. Teraz to sobie mogę włączyć muzykę. I hulaj dusza, piekła nie ma. Patrzcie to. Przyszła noc. I się zapytali, czy chcę teraz, czy rano. Spójrz, że chcę teraz. Pospałam. Rano mogę startować na załadunek. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że nic nie uszkodziło w przyczepie. W solówce też wszystko wygląda dobrze, więc naprawdę ujechałam bardzo ostrożnie. No ale warunki są jakie są na trasę. Końca, ale się oczywiście. Te auta z krajówki mają coś w sobie. Zawsze stare, zawsze auta z duszą, widzicie, kolorowe, stuningowane. Jak się jeździ po Grecji, to jest dużo starych ciężarówek. No i między innymi Volvi. A, Volvi też w sumie już ma 5 lat. Taka ekipa tutaj jest na tą noc. Jeżdżą sobie po porcie, na stop wożą kontenery, a w porcie wiadomo, że zawsze najładniejsze tuningi. Ale to każda krajówka taka jest właśnie, że starsza flota jeździ. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Damian Władysław Hermanowicz,
FAB 3875 Mia Tai Chi.